Jakby tu był człowiek, to by był pod pana ciężarówką, tak? No myślę, że tak. Mojego pracodawcy obchodzi tylko to, żeby dostarczyć towar. Pan twierdzi, że pan specjalnie podłożył to hulajnogę. Nagle się znalazła hulajnoga. No miała prawo, bo to jest chodnik. Ja nie ukrywam, że mogła być to prowokacja. Powie mi pan tylko, czy mandat Nie za powiem pouczenie? panu. Panu to nie jest do szczęścia potrzebne, tak? Jesteśmy pod Ministerstwem Obrony Narodowej w Warszawie i czekam już na policję. Kierujący tą ciężarówką poszedł gdzieś chyba do recepcji sobie zaczekać. No i będziecie mogli zaraz okazję zobaczyć, jak łatwo zabić kogoś na chodniku. To będzie taka inscenizacja. A tamten słupek jeden wyrwany, to już wiadomo dlaczego. A wyobraźcie sobie, że to wasze dziecko. Potrącił pan człowieka. Nie miał pan gdzieś tego postawić? To znaczy? Do tej hulajnogi? A pan nie miał gdzie wjeżdżać? Przecież tu nie wolno wjeżdżać. Proszę pana, miałem rozładunek do jednostki No i co z tego? I nie miałem jak wjechać. No to teraz gdzie pan będzie wyjeżdżał? No Tutaj. to nie wyjedzie pan, jak ja tu stoję. Dlaczego pana? Bo chciałbym pana czegoś nauczyć. Proszę pana... Chciałbym, żeby pan dostał mandat za jeżdżenie po chodniku. No i zepsuł pan, widzi pan? Jakby tu był człowiek, to by był pod pana ciężarówką, tak? No myślę, że tak. No, To jest mój. a to jest pana w ogóle, ojejku. No to ładnie, uszkodził tam mój samochód. Nie, proszę pana, to pan uszkodził, to pan najeżdżał. Pan nic nie widzi do tyłu, czemu pan nie ma kamery? No nie mam, no samochód nie jest wyposażony w takie gadżety. Dlaczego? Dlaczego? No, Za to trzeba zapłacić, a pracodawcy nie stać, żeby zapłacić. No. a stać na to, żeby wjeżdżać po chodnikach wszędzie? Proszę pana, mojego pracodawcy obchodzi tylko to, żeby dostarczyć towar, a nie to, czy ja sobie pora, A pana co obchodzi? żeby wywiązać się ze swoich obowiązków. A żeby bezpiecznie to zrobić, to nie? No, jak najbardziej. Czyli pana pracodawca pana zmusza, żeby tak zrobić? Nie, no, Pośrednio? nie zmusza, proszę pana. A jakby pan tu stanął? Zająłbym pas ruchu i No, za to... jeden z trzech. Ale za to też mandat. był. Jaki mandat? Za zajęcie bezprawnych Tak? pasami. Ile? Nie wiem ile. Proszę Za pana, utrudnianie ruchu, ja panu powiem, 500 zł. 500 zł? No, a wie pan ile jest za jazdę po chodniku? Nie mam żadnego... 1500. O, no to mnie pan zdziwi. Naprawdę No. zdziwi mnie pan. Super. Bo tutaj już nieraz prowadziliśmy wojnę, że 3 busy wjechały, nie było jak wjechać. No i co? No to No i się co? po chodniku wjeżdżało. No i co teraz? Nie wiem. Nie wiem, proszę pana. To ja zadzwonię na policję, dobrze? Proszę pana, no zabiłby pan człowieka tutaj, na chodniku, dzisiaj. Dobrze, dzwoni pan po policję. Dziękuję bardzo. Co ja mogę zrobić, no? Co ja mogę zrobić? No, wydaje mi się, że nic. Ponieść konsekwencje. Dzień dobry, chciałbym zgłosić ciężarówkę jeżdżącą po chodniku przy ulicy Filtrowej i Niepodległości w Warszawie. To jest skrzyżowanie. To jest chyba Ministerstwo Obrony Narodowej w ogóle, Powie pan, chyba Filtrowa. Filtrowa 2 przez 4. 2 przez 4 jest napisane, o, 2 przez 4. Tak, to jest o tyle niebezpieczne, że tutaj no, kierujący nie widzi nic i uderza w obiekty na drodze. Tak, uderzając w przedmioty, które się na nim znajdują. No na przykład w taką hulajnogę, która sobie stała. Albo, no jakby tu był człowiek, no to byłby zamiast tej hulajnogi rozjechany. Już nie jedzie, ja tu stoję i czekam. Zatrzymałem ją, proszę pana.
Natomiast jak to jest Wanda, Przemysław, Ilona 8376 Grażyna. Maksym Szewczuk. Tak, to jest numer kontaktowy. Dziękuję. No musi pan zaczekać teraz. To ja z panem czekam. Oczywiście. Dobrze. To pan zgasi silnik tylko. No, No, pan będzie jeździł jeszcze. Co tam? Chciałem się przywitać, zostałem widzem. Tak? Proszę nie jeździć po chodnikach. Jak najbardziej to jest gotowe. Powodzenia. O, żandarmeria przyjechała. Ciekawe. On specjalnie tą kolejnego podłożył? Nie. Jak to specjalnie? Bo pan tutaj twierdzi, że pan specjalnie podłożył to kolejnego. W jaki sposób? Dlatego się pana pytam, chciałem się dowiedzieć. Nie. Jak pana wersję. Nie. Nie ma nic specjalnego w parkowaniu hulajnogi na chodniku raczej. Ja mógłbym... Rozładowałem się i zamykałem windę, więc tutaj hulajnogi nie było. Jak No tak, i tak. tą windę. Dobrze, to zaczekamy do przyjazdu policji. No czekamy, no wiadomo. A panowie dostali tutaj od siebie zgłoszenie jakieś? Znaczy po prostu to jest Ministerstwo Obrony Narodowej. W tym momencie jesteśmy do zgłoszenia do oficer radiowanego tego jakaś Podlega pod policja. wojsko. Co podlega? Ministerstwo Obrony Narodowej. Ale, aha, ale nie chodnik w sumie, nie? No nie, ale to jest samozałożenie przy budynku ministerstwa. Nie no, rozumiem, panowie muszą czuwać tutaj nad bezpieczeństwem w obrębie. Wszystko jasne. To jest teren, miejsce publiczne. Państwo są osobami cywilnymi, jak rozumiem. Tak. Więc w tym momencie my nie mamy na przykład obecnie państwo to by było ale jeżeli to jest taka po prostu kolizja, tak jak muszą państwo poczekać do przyjazdu policji i policja będzie przedstawiała nasze. No może ja powtórzę, gdyby się nie nagrało, bo strasznie wieje. Pan z żandarmerii powiedział, że to jest teren publiczny, a my jesteśmy osobami cywilnymi, więc musimy zaczekać na policję i to się zgadza. Żandarmeria wojskowa nie może podejmować działań wobec osób, które nie są wojskowymi. Także profesjonalna obsługa zgłoszenia od dyżurnego. Super. Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej przed wejściem ma taki parking, ale jak widać jest on tylko dla wybranych i nie przystoi tu rozładowywać ciężarówki z dostawą. Dlatego się taki problem robi, jak kilku dostawców przyjedzie. Nie mam absolutnie nic przeciwko parkowaniu na tym chodniku, gdy tu się wyznaczy strefę dostaw od strony jezdni. No ale jeżdżenie po nim, gdy jest przeznaczone dla pieszych, no to trochę jest słabo, jak zresztą widzieliście. No jest policja. Też wjechali po przejściu, ale pomyliły mi się guziki od nagrywania, więc nie nagrałem. Super. Dobra, co się wydarzyło? Potrzebuję się dowiedzieć. Ja zgłosiłem na numer alarmowy pojazd jeżdżący wzdłuż po drodze dla pieszych, po przejściu dla pieszych, uderzający w obiekty na chodniku. Na Jakie obiekty pan ma na myśli? tę hulajnogę elektryczną. Tą hulajnogę, tak? Uderzył.
Tak. Ona stała tak jak tutaj teraz, tak? Nie, stała za pojazdem i widać ślad przeciągnięcia jej ciężarówką. Za pojazdem, czyli co, z przodu pojazdu stała? Nie, tu z tyłu. Pojazd tak jak teraz ruszył, stoi, tak? pojazd ruszył i cofał. I uszkodził to hulajnogę, tak? No nie uszkodził, to jest jakby kwestia drugorzędna. Moją intencją było jakby tutaj w jakiś sposób zatrzymanie tego pana i zgłoszenie po prostu, że jeździ po chodniku, że zatrzymuje się też wbrew oznakowaniu, że nie upewnia się cofając pojazdem, czy coś się za nim nie znajduje, bo uderzając w tą hulajnogę no ewidentnie potwierdza, że stwarza zagrożenie tutaj na drodze. Dobrze, rozumiem. Pan się przyznaje do tego? Ja może Bo tutaj panowie mówią, że możemy nagranie jak coś obejrzeć, także no proszę ja uczciwie mogę mówić. powiedzieć swoje. Miałem dostawę tutaj do jednostki wojskowej, Tak? rozładowałem się, zamykałem tył, tej hulajnogi nie było, przeszedłem do kabiny, podpaliłem papierosa i cofałem. I co, i nagle się znalazła? I nagle się znalazła hulajnoga. No miała prawo, bo to jest chodnik. Ja jeszcze powiem jedną rzecz tylko. Od momentu, gdy pan wszedł do kabiny, do momentu, w którym pan ruszył, minęły ponad 2 minuty. Aha. Więc, Skąd pan wie? bo nagrałem to, Aha. więc Sprawdzał pan na nagraniu, tak? Że 2 mam minuty to, temu. tak, pod ręką. Mam też nagrane, jak ten pan cofa i tak dalej. Chodzi mi o to, że pan jakby, fajnie, że sobie odpalił papieroska, ale gdyby to ktokolwiek przechodził, nie wiem, szedł o kulach, nie uskoczyłby przed tą ciężarówką też, a 2 minuty bez upewniania się, czy za nią, za pojazdem nic nie ma, no to jest skandalicznie długo. Pan powinien mieć albo kamerę, Ale że pan albo proszę, to, że- Spokojnie, Momencik. kończymy dyskusję. Chciałbym Pan tylko chce jeszcze coś powiedzieć. dodać? chciałbym dodać, że pan powinien mieć kamerę, a jak jej nie ma, to powinien poprosić kogoś o asystę, abstrahując już od absurdu wjeżdżania tutaj ciężarówką na chodnik. I tyle mam do powiedzenia. Dobra, okej. Chce pan jeszcze coś dodać? Chciałbym, żeby ten pan zrozumiał swój błąd i został ukarany za czyny popełnione w tym miejscu. Dobrze, rozumiem. Dobra, pan w jakim celu tu wjechał? Rozładunek towaru. Tak, Czy nie to ma tu możliwości innego rozładowania towaru? Podczas przyjazdu tutaj samochód pojazdu Internet stał na wjeździe, wyznaczony, więc żeby nie blokować pasa ruchu, tym bardziej, że był jednak już przez niego, bo on nie wjechał centralnie tak, tylko wjechał sobie zajechał. Więc i tak już praktycznie pół pasa zablokował. Więc postanowiłem, że tutaj wjadę, no wiem, źle zrobiłem, bo po chodniku wjechałem, tak? Ale to, że ta hulajnoga się znalazła na chodniku tuż za moim samochodem, uważam, że to była prowokacja pana. Dokładnie. Tym bardziej, że jak cofałem i usłyszałem od razu ten propos, zobaczyłem w lusterku, bo jednak się bardziej patrzyłem na prawą stronę, bo stałem maksymalnie przy słupie. I to tak patrzyłem w prawe lusterko, czy naprawdę nikt nie idzie tym chodnikiem. Usłyszałem próbę, spojrzałem w lewe, zobaczyłem hulajnogę, że coś zobaczyłem, bo ona nie była aż tak wystawiona, że nie wiadomo co, tylko bardziej ją kółko zobaczyłem. I wyskoczyłem po 5 sekundach, a pan stoi 5-7 metrów od samochodu i nagrywa telefon. Znaczy wie pan, ja nie ukrywam, że mogła być to prowokacja, ale ten pan miał prawo zaparkować to, zostawić to hulajnogę tutaj, bo to jest chodnik, tak? No miał prawo. O ile ona w stopniu takim może ją zostawić, o ile nie będzie utrudniała pieszym przejście. Nie pojazdom przejazd, bo to nie jest droga, tylko pieszym przejścia. Także ten pan miał prawo jak najbardziej zostawić tą hulajnogę. Czy powinien tak zrobić, to już zostawiam moralność temu panu. Ja powiem Niech jeszcze pan, jedno. dobrze, teraz ja mówię, dobrze? Przepraszam. To niech pan sobie już sam zrobi rachunek sumienia, czy powinien pan tak robić, tak? Jak najbardziej pan miał prawo, tak? Pan popełnił tutaj wykroczenie. Druga Tak. sprawa, skoro pan nie miał gdzie zatrzymać się, żeby rozładować towar, powinien pan odjechać i przyjechać później, tak? Ewentualnie, jeśli tu jest notorycznie problem z rozładunkiem, to proszę tych ładunków nie brać, zgłosić do swojego szefa przełożonego, czy tam nie wiem kogo, że tu jest notoryczny problem z rozładunkiem, to proszę zleceń tutaj nie brać, tak? No niestety, no to jest Warszawa, także problem z parkowaniem jak najbardziej jest wielki, wszyscy to wiemy, no ale no niestety, to nie znaczy, że można jeździć po przejściu czy po chodniku dla pieszych, tak? Tak, no, zgadzam się panie władzo, znaczne wykroczenie. niepotrzebnie wjechałem na chodnik, to jest fakt faktem. No. Jesteśmy zobowiązani umową z jednostką wojskową, Momencik, więc musimy dostarczać tutaj towar, no bo mamy umowę, tak? No tak, ale rozumiem, skoro pan nie ma gdzie zaparkować, żeby bezpiecznie i zgodnie z prawem
wyciągnąć ten towar, to pan nie może tego zrobić. No niestety, pan stając tutaj, to musi się liczyć z konsekwencjami, tak? Tak. No, słucham pana. Chciałem jeszcze dodać a propos tego mojego sumienia, że oczywiście zamiast hulajnogi, żeby pokazać temu panu, że nie ma dostatecznej widoczności, mogłem stanąć ja sam. Ale ja pewnie bym ani nie chrobotał jak ta hulajnoga, a mógłbym też się głupio potknąć i ponieść tego niepotrzebne konsekwencje. Tu się mógł po prostu znajdować człowiek i to chciałem temu panu też zasygnalizować. Oczywiście, mógł pan to zrobić też w inny sposób, bardziej kulturalny. Mógł pan się również dobrze położyć, bo tutaj nie ma zakazu kładzenia się przed ale nie samochodem, wchodzę. także wie pan. Ale to już jest tylko i wyłącznie pańska sprawa, tak? No oczywiście. jak pan, w jaki sposób pan to robi, to już zależy od pana, tak? W ten sposób. No dobrze, no ja za chwilę sprawdzę panów w systemie, czyli nie ma potrzeby, rozumiem, przeglądania nagrań. Pan się przyznaje do tego, że pan tutaj przejeżdża przez chodnik, tak? Tak, przyznaję się do tego, że wjechałem na to. Dobrze, no. Panom dziękuję, tak? A ja nie jestem osobą publiczną, więc nie życzę sobie... Dobra, i co z tą hulajnogą? To pan był użytkownikiem tej hulajnogi? Nie, ja zakończyłem jej wynajem wcześniej, ponieważ Czyli pan zgłasza jakieś uszkodzenia tego pojazdu? Nie, absolutnie. Zgłasza pan, okej. nie byłem jej użytkownikiem w momencie zdarzenia. No dobra, z mojej strony to wszystko. Tutaj w systemie stało wszystko okej, tak powiem. Także ja idę pana odpowiednio rozliczę. i Mogę dziękuję. wiedzieć, w jaki sposób pan zakończy interwencję? Myślę, że panu to nie jest do szczęścia potrzebne, tak? Jest właśnie. Dlaczego? Bo wtedy wiem, czy takie akcje oraz działania mające na celu przeciwdziałanie patologii na polskich drogach przynoszą efekt, Pan mają myśli, że pan sens. zauważy, czy samochody będą jeździły, czy nie będą jeździły. Jak No, ale przestaną to ja tak, jeździły, tak lokalnie, jeździć, tak lokalnie znaczy, to jest wie pan, ciężko. to wie pan, to wtedy będzie można najlepiej stwierdzić, bo to, że komuś dam mandat, jakąś grzywnę czy coś takiego, czy to nie znaczy, że nie przestanie tak jeździć, także Ale wie pan. więcej osób się o tym dowie. O powie- czym? o- Że ten pan rozpowie? Ten pan powie znajomym, że słuchajcie, wie pan wiem, co, ja go zapytałem, czy to tak bo ja działa. go zapytałem, dlaczego pan nie stanął tutaj? Mhm. On mówi, bo tutaj A jest, tu też nie można. no nie można, ale mówię, to jest 3 pasy są, on mówi, będę utrudniał ruch. Ja mówię, wie pan ile jest za utrudnianie ruchu? Pewnie jest 500 zł. Za jazdę, Prawda, jest 3000. to no do 3000, no za jazdę po chodniku jest najmniej 1500 do 3000, tak? Mówię, no to kalkulacja plus ryzyko, plus niszczenie infrastruktury i tak dalej, bez sensu. Myśli pan, że ten pan sobie przekalkulował to i dlatego wjechał tu na chodnik? Nie, on nawet nie wiedział ile jest za jazdę po chodniku. No właśnie. Nie wiedział. Także A myślę, wie pan że... czemu? Bo mało kto dostaje takie mandaty. No nie wiem czy dlaczego. Pytał się pan, dlaczego nie wiedział? No, powiedział, że zdziwił mnie pan. Po prostu on o tym nie wie. Aha, to ja nie wiem. Ja tego pana się nie pytałem o to, także nie wiem. A A- pan się pytał o to, czy wiedział jaka jest kwota za jazdę Nie po wiedział. chodniku? Pytałem, nie wiedział. Aha, i że dlatego, że nie wiedział jaka jest kwota No ja za jazdę... myślę, że aż tak chłodno nie... Ja wiem o co panu chodzi. Ja myślę, że tak chłodno nie kalkulował. Dobrze, no kończąc dyskusję, z mojej strony to wszystko. Pańskie dane mam. czyli nie Jeśli powie mi pan pan. odmówi nagle, powie pan, stwierdzi, że jednak nie popełnił tego wykroczenia, będziemy się do pana odzywali. Dobrze, a powie mi pan tylko, czy mandat Nie to powie pan. pouczenie? Nie. To ja później będę musiał zapytać KSP i oni mi Może powiedzą. Może pan, Ale jak najbardziej. oszczędziłoby nam to pracy. No, mi nie. No ale Nie ja- mam takiego obowiązku pana informować. proszę pana, to jeszcze powiem jedną rzecz. Ja jako obywatel zgłaszający problem, który napotkałem, czyli to nie pan przejeżdżał i ujawnił wykroczenie, tylko ja się zainteresowałem, uderzyło mnie to i Ja zgłosiłem. jestem panu za to tak? bardzo wdzięczny. Super, super, bardzo to jest super rozmowa. Natomiast chodzi mi o to, że ja teraz nie mam poczucia, nie wiem, czy ten pan zostanie ukarany, czy on dostanie pouczenie i jest mu wszystko Ale wie pan, że jedno. ja tak brzydko powiem, to nie mój problem. Ja nie mam obowiązku panu udzielać takiej informacji i nie mam zamiaru tego robić. Ale pan mówiąc to albo nie, wpływa na to, jak jest odbierana również praca policji w tym zakresie. Dużo osób się dowie o tym, jak wyglądała ta interwencja. Jeżeli dużo osób się dowie, że za to jest kara, to może przestaną. Jeżeli dużo osób się dowie, że za to jest pouczenie, to my wiemy, jak Proszę pouczenia pana, ja działają. tego nie wiem, pan tego nie wie, to jest tylko czyste gdybanie, także ja nie mam zamiaru panu, dalej potwierdzam, nie mam zamiaru panu zdradzać, Okej. jak ten pan zostanie Dobrze. ukarany i tak zostanie, no nie zmienię zdania, tak? No nie wiem, może pan sobie złoży zażalenie na moją decyzję, Nie, no bez czy coś. przesady. Jak najbardziej. Pan ja ma nie mam prawo nic podjąć przeciwko, taką tak? decyzję. Ja nie mam Oczywiście. przeciwko, dodam tylko, powtórzę, że się nazywam sierżant, także żeby nie Dobra. było, że jestem animowy. Także z mojej strony to wszystko, przysługuje prawo złożenia zażalenia na przeprowadzone przeze mnie czynności. Oczywiście. Miłego dnia życzę. Dziękuję. Do widzenia.
Są dokumenty. Zeszycik. Oddaję dokumenty. Tutaj do podpisu będzie, czyli jest mandat. Nie wiadomo czego dotyczy ten mandat. Zapytamy o to Komendę Stołeczną Policji, która odpowiada za Wydział Ruchu Drogowego w Warszawie. Panie Maksym, byłby pan tak życzliwy, żeby pomóc temu panu wycofać? Czy jednak nie? Ja mam pomóc temu panu? Pytam tylko, Wycofać? prośba. Wolałbym, żeby to zrobił w asyście policji, proszę No. pana. Ja nie chcę po prostu odpowiadać za to. Zapewne jesteście ciekawi, w jaki sposób zakończyła się interwencja względem kierującego ciężarówką, który nie dość, że rozjechał hulajnogę stojącą bezpośrednio za pojazdem, to nie widział również pieszego, nagrywającego, który stał jakieś 10-15 metrów za ciężarówką. Jak wiecie, w podobnych sytuacjach, jak już pokazywałem na tym kanale, gdy policjant wstydzi się trochę tego, w jaki sposób zakończył interwencję, no to nie chce udzielić informacji o sposobie jej zakończenia. Ile pan dostanie? Nie mogę panu powiedzieć. Czy mogę z ciekawości wiedzieć, jakie środki panowie podejmą wobec tej pani? Pan co, takich informacji nie będziemy udzielać? A gdy idzie do kierowcy z blankiecikiem, to znaczy, że interwencję zakończył mandatem. Może mi pan udzielić takiej informacji? Tak, został ukarany, natomiast Za jazdę po chodniku? tak, nie jest to w żaden sposób utajnione. W tym przypadku widzieliśmy obie opcje. Pytanie, w jaki sposób naprawdę zakończyła się interwencja. Proszę bardzo, oto pouczenie za jazdę wzdłuż po chodniku oraz mandat za brak kompletnego wyposażenia pojazdu. Czyli mimo wszystko pouczonko. A na koniec dla dociekliwych zostawiam fragment nagrania, gdzie widać, jak długo hulajnoga stała za ciężarówką i przez ile czasu nie interesowało kierowcy to, co się dzieje za jego pojazdem. Bo to nie jest tak, że ktoś nagle mu to podstawił i on nagle ruszył. Nie. On sobie zrobił przerwę na papieroska i dopiero stwierdził, że zacznie jechać bez upewnienia się, co tam się dzieje z tyłu za pojazdem. Część z Was może się zastanawiać, dlaczego dostawcy wolą wyrwać słupek i zaparkować na chodniku, niż przyjechać w innym terminie lub stanąć na ulicy. Opowiemy o tym trochę w czasie przerwy na papierosa, którą sobie Pan teraz urządza. Po pierwsze, mamy systemowe przyzwolenie na jeżdżenie po chodniku. Źródłem są przepisy regulujące postój na chodniku, teraz drogi dla pieszych, które powstały w 1967 roku. To właśnie wtedy powstało to długie, wielokrotnie złożone zdanie, z którego kierowcy zapamiętali tylko jeden wyraz, 1,5 metra. Na pewno już go słyszeliście wiele razy. Realia od lat 60. zmieniły się na tyle, że relacje auta i chodnika naprawdę wymagałyby już odświeżenia. Drugi powód. Co prawda jazda wzdłuż po chodniku to mandat aż 1500 zł, ale policja go nie chce wystawiać, a Straż Miejska nie może. Dlaczego? No jeżeli taryfikator mandatów nie został zmieniony od 22 lat i typowy mandat za parkowanie to 100 zł, no to policjantowi naprawdę trzęsie się ręka przy próbie wystawienia mandatu 15 razy większego. No i on wtedy daje pouczenie. A Straż Miejska, owszem, może karać za jazdę po chodniku, ale rowerem, a nie samochodem. To powód drugi. Powód trzeci. Nasze przepisy o ruchu drogowym w ogóle nie regulują kwestii dostaw i zaopatrzenia. Tam nie ma w całych przepisach takiego wyrazu. Czyli gdyby w tym miejscu, a jest wystarczająco dużo tutaj przestrzeni, gdyby w tym miejscu namalować kopertę z napisem tylko dla dostaw do 15 minut, no to pierwszy burak, który zaparkowałby w tym miejscu osobówką, z karteczką napisaną długopisem dostawa czy bez, to nie ma znaczenia.
ma właśnie darmowy parking. Dlaczego darmowy? No bo żeby Straż Miejska wystawiła ten 100-złotowy mandat za parkowanie w tym miejscu, to musiałaby podjechać i przez te 15 minut pilnować, czy on tam przypadkiem przekroczył coś, czy nie. No jak się domyślacie, nikt tego nie robi i nikt tego nie będzie robił, więc to jest darmowy parking. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak naprawić parkowanie w Polsce, to zapraszam na stronę Miejskiej Agendy Parkingowej. Link poniżej. A, wyobraźcie sobie, że to wasze dziecko.